Także tam mamy tunel przed sobą, 26 metrów. Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mamy nie lada gratkę, dlatego że 29 kwietnia, czyli dokładnie w dniu dzisiejszym, otwiera się największa atrakcja tutaj w Łodzi, właściwie w całej Polsce oczekiwana, Orientarium. Jesteśmy na otwarciu. Jak widać, na razie udało nam się wejść w miarę bez tłumów. Jesteśmy mapkę, bilety kupiliśmy już wcześniej. Bilet rodzinny, dwoje dorosłych, dwoje dzieci kosztował 220 zł. Na tym bilecie może też wejść rodzina z trójką dzieci. Bilet pojedynczy 70 zł. Inne ceny są dla mieszkańców Łodzi. Orientarium to największy kompleks w Europie, który prezentuje florę i faunę Azji Południowo-Wschodniej. Znajduje się tutaj ponad 1300 ryb w strefie oceanicznej, największy słoń indyjski w Europie, a także gatunki zagrożone wyginięciem, np. orangutany sumatrzańskie, niedźwiedzie malajskie czy ogromne takie krokodyle gawialowe. A do tego znajdziemy tutaj najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Wchodzimy teraz do słoni. Następnie mamy wyderki orientalne, makaki i jedna z większych atrakcji, czyli podwodny tunel. Następnie gibony, binturungi, orangutany. Idziemy. Tutaj są szafki, można zostawić swoje rzeczy. Karmienia pokazowe, o 11:00 słonie indyjskie, 11:30 pazurkowce, rekiny i płaszczki, lemury katta o 12:30, orangutany 13:00, niedźwiedzie malajskie o 13:30. Super! A tu jest basen dla słoni.
Słonie może też oglądać z tarasu widokowego, który jest nad całą słoniarnią. Bardzo fajnie to wygląda, bo widać jak te słonie wyglądają z góry, ale ogólnie jest to niesamowite wrażenie. Myślę, że unikatowe w skali europejskiej, także bardzo się cieszymy, że tutaj dotarliśmy. Wchodzimy teraz do makaków. Nie wyskoczy, ma tam siatkę na górze. Wydra orientalna. Wyderka orientalna to najmniejsze wydry świata. Tworzą wielopokoleniowe stada liczące do 20 osobników, w którym prawo do rozmnożenia posiada jedynie dominująca para. Dobra, idziemy teraz do rekinów. Pokaż się, Janek. Aż płynie rekin. Jak Ci się, Piotruniu, podoba? Fajnie. Tu jest fajnie, zobacz. Piotruś? Także tam mamy tunel przed sobą, 26 metrów. Tutaj sala składa się jeszcze z kilku mniejszych akwariów. Na środku bardzo imponujący jest wielki szklany walec, gdzie są bardzo ładne takie nietypowe rybki. W części zbiorników znajduje się piękna rafa koralowa. W naturze pełni ona niezwykle ważną rolę. Jest jednak jednym z najbardziej wrażliwych na zmianę klimatu ekosystemów. Policzyłeś już, ile zbiorników mamy w strefie oceanów? Znajduje się tutaj 7 akwariów. Łączy je jedno. Wszystkie napełniliśmy słoną wodą morską. Ponad 3 miliony litrów wody. Tyle mieszczą wszystkie nasze zbiorniki w strefie oceanów. W każdym zbiorniku możesz zobaczyć zupełnie inne gatunki ryb. Przepiękne koniki morskie, apogony, błazenki, rozdymki czy rogatnice. Zobaczcie, jaka ta jest śmieszna rybka. Ale świetna. Tutaj mamy jeszcze jedno akwarium.
z takimi też pięknymi, kolorowymi rybami. Wszystko to są ryby Azji Południowo-Wschodniej. Zobacz, jaka to jest świetna krewetka. Takimi bardzo dużymi wąsami. Ala, no fajnie chodzi. To jest taka żółta z bardzo dużą ilością wąsów. To ile? Ale zobacz, jakie te ryby śmieszne. One wyglądają jak takie fasolki. Tata, patrz, tu są Na dole 3, jest konik, tak. Tu są 3, a tu 1. A te są ryby świetne, widziałeś ty? One tak pływają pionowo. Co, Piotruniu, robisz? Układasz puzzle. Jest bardzo dużo takich interaktywnych różnych zabawek. A tu jaka wielka szczęka. To jest szczęka rekina. A, tego prehistorycznego, tak? Okej. To jest najprawdopodobniej najdłuższy krokodyl gawialowy w ogrodach zoologicznych. Nazywa się kraken. No, on jest taki nieruchomy, jakby nie żył, co? Chcecie zobaczyć jego głowę? A gdzie się zobaczy głowę? No faktycznie, jest i głowa. Ale tam może chodzić, tutaj ma jaskinię. Fajnie ma zrobione. Fajnie ma. Tam ma wodospad. Będziesz mieć pamiątkę. Szukamy dalej? Dobra, dawaj. Mamy orangutanę, chyba to jest dokładnie ten sam, wiesz? No, o, brawo! To tu już pokaż tatuaż. To jest Płetwal błękit. płetwal błękitny. To idziemy z Jasiem zrobić. Janio teraz idzie, tak? Dobra. Pokaż, Janiu, masz tatuaż? Pokaż, co to jest? Nemo? Mama, patrz. Piękny. A teraz wszyscy oglądamy orangutany. Widzisz, jaki W tym miejscu jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, prawda? Bo są tatuaże, różne gry, także naprawdę fajnie zorganizowane. A są też gry interaktywne. Tak, są też gry interaktywne, a tutaj mamy Chodźmy. orangutana sumatrzańskiego. Po lewej stronie jest pan, po prawej pani. Ale ten pan jaki potężny. Potężny, może do nas przyjdą tutaj bliżej. O, idą, zobacz. Ręce orangutana są bardzo ludzkie i przystosowane specjalnie do chwytania. Z ich pomocą orangutan chwyta pnie drzew, po których wspina się na szczyt. Orangutany są krytycznie zagrożone wyginięciem. Miejsce do życia tracą głównie przez wycinkę lasów pod przyszłe plantacje palmy olejowej. Jesteśmy już po zwiedzaniu orientarium. Ogólnie bardzo nam się podobało. Jest fajnie, nowocześnie, jest dużo dodatkowych też atrakcji dla dzieci, takich punktów z takimi też grami interaktywnymi. Ogólnie bardzo fajnie, świetnie pokazane zwierzęta. No, Tak. kopiącego się słonia z tak I bliska. bardzo blisko są te zwierzęta. No, to też jest niesamowite. I zobaczcie, tak jak za nami, oprócz tego, że są widoki
z dołu, to jeszcze wszystko można zobaczyć sobie z tarasów takich widokowych, które są w każdej części, co jest dodatkowym moim zdaniem atutem tego wszystkiego. Nie dziwimy się stwierdzeniu, że jest to najnowocześniejsze zoo w Europie. Rzeczywiście robi wrażenie. Bliskość zwierząt naprawdę zostanie z nami w pamięci na długo. W szczególności kąpiel słoni, po prostu Niesamowite mega. wrażenie, tak, niesamowite wrażenie. Cieszymy się, że mimo dnia otwarcia jest w miarę mało ludzi, dzięki czemu możemy lepiej sobie poznać te wszystkie tutaj miejsca. Jest dużo atrakcji też dla dzieci przy okazji. Tak, są atrakcje dodatkowe typu tatuaże, kolorowanie różnych rzeczy. Nawet pani składała origami z dziećmi, także dużo takich dodatkowych atrakcji pewnie związanych z otwarciem, ale poza tym jest naprawdę też dużo takich interaktywnych gier i zabaw, gdzie dzieci mogą też troszeczkę odpocząć, odreagować. W całym terenie zoo również jest park linowy, są place zabaw, jest mini zoo oraz wiele innych atrakcji, które pokażemy Wam w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku poruszymy również tematy karawaningowe. Jesteśmy w Łodzi z przyczepą kempingową, pokażemy Wam, gdzie ją zaparkowaliśmy, a dojście stamtąd jest całkiem przyjemne, więc już Was teraz na ten odcinek też zapraszamy. Do zobaczenia. Warto jeszcze nadmienić, że zoo jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma problemu, żeby wjechać wszędzie z wózkiem, są windy, podjazdy do każdej atrakcji, także pod tym kątem bardzo fajnie. Są też pokoje dla mam z dziećmi, także jeżeli będziecie z maluszkami takimi mniejszymi, to również jest tutaj całe zaplecze, żeby się też dzieckiem zająć tak w takiej spokojniejszej atmosferze.